Zaczyn. Cukier. Sól. Na oko. Ciasto włoskie lubi dużo soli. Dajemy drożdże. Drożdże babuni są oznaczone. Je kupiłem akurat w sklepie Mlekowity. Drożdży dosłownie kawałeczek. To jest kostka 100 gram. Dajemy do tego zimną wodę. Troszkę dużo. Troszkę za dużo. Konsystencja powinna być gęsta, takiego gęstego ciasta. Myślę, że tyle wystarczy. Troszkę za dużo wody, muszę więcej dodać mąki. Usuwam grupki, jeszcze ostatnie. I odstawiam na 15 minut. Ok. Do robienia ciasta używam takiej wagi. Miskę mam akurat z Tupperware'a, z uwagi na to, że jest bardzo wygodna. Wagę oczywiście taruję. Tutaj nasz zaczyn. Waga pokazuje 0. No i co, jedziemy. Ja robię akurat dużą pizzę, duże ciasto w tym momencie, więc to będzie 450 g wody, 20 g soli, 36 g cukru i od tego w sumie zaczynamy. Cukier 36 g. To będzie szybciej, jeśli nasypię. Jedna łyżeczka to około 6 g. 36 g cukru. O, wyszło 39 będzie. Sól 20 gram. Okay. Oczywiście nie liczę tego z zaczynem. Ile dodałem do zaczynu, to jest zaczynie. Tutaj robię tyle, ile powinienem. No to co, woda. Wytaruję. Woda chłodna. 450 gram. I dolą. I mąka. Dam przebitkę, mam mąkę taką gotową. No to mam przespaną do pojemnika. Mąka będzie 400 gram.
Mamy 192, więc jeszcze trzeba dorzucić prawie ponad 200. Teraz użyję takiej mieszanki z Hara. Jest dobra. Najlepsza pizza wychodzi z tych chlebowych. Ok, mamy 400. Teraz wszystko łączę. I trzeba dodać zaczyn. Do mieszania mam taką packę silikonową. Świetnie się sprawdza w tym przypadku. Mogłem dodawać to powoli, mieszać, ale tak też zrobię. Okay. Zaczyn dodaję. To ciasto wystarczy na jakieś 8 pizz. Może 6. Zdecydowanie lepszym sposobem będzie dodawanie po trochu wszystkiego niż wszystkiego naraz. No, później są grudki, które ciężko rozbić. No ale też będzie. Tak przygotowane ciasto odstawiam na 3 godziny do wyrośnięcia. W ciepłe miejsce. Ja używam takiej miski do wyrabiania ciasta drożdżowego, ona jest od razu z pokrywką. Więc jeśli nie macie czegoś takiego, to wystarczy ściereczką przykryć. Najlepiej wilgotną i tak samo odstawić. To oczywiście można wyrabiać ręcznie.
pizzę trzeba podsypać intensywnie, żeby się dobrze rozprowadzała. To ciasto jest bardzo klejące. Nie robi się tego jak zwykłą pizzę na innym cieście. Tutaj wyjdzie cała blacha. Będziemy od wewnątrz, od środeczka na zewnątrz. I ładnie się rozprowadza, rozciąga. Już się zaczyna kleić, trzeba znowu podsypać. Ja sobie obracam w ten sposób, jest dużo wygodniej. Jakby powstała dziurka, to trzeba ją zakleić, żeby sos nie uciekał. Dokładnie. Ok, teraz można nałożyć sosu. Sos w tym przypadku jest szybką sprawą, bo użyjemy przecieru. To trzeba wyczuć, żeby też nie było go za dużo, żeby pizza nie pływała, nie gotowała się. Taki sos można odparować, jest wtedy dużo lepszy. Normalnie w garnuszku. I składniki. Udało się dostać mozzarellę bez laktozy. Produkt Auchan, lactose free. Mało kto robi takie. Także zrobimy na bogato. Będzie dużo sera. Bez przesady. Lubię dużo sera. Rekomendacja jest. Ok.
Oprócz mozzarelli daję jeszcze zwykły ser żółty. Jako dopełnienie. Jest to tak zwany butter case. Myślę, że to ich naprawdę nie interesuje. To jest już dowolna sprawa. Okej. Jako mięsko pójdzie boczuś. Oznaczony boczuś. Bezglutenowy. Zakupiony w Aldim. Daje dużo smaku i aromatu. Ale też tłuszczyku, jak się wytopi. Zwykle 3 na pizzę wystarczą. Takie cienkie plastry. Ok. To nie zostawiaj tego jednego. Żeby nie zostało. Jeszcze dowalimy. Ok, tak przygotowano pizzkę. Możemy dodać jeszcze paprykę. Tu miałem już. Tak, symbolicznie dla smaku. Żeby coś się działo na tej pizzy. Ok, piekarnik jest nagrzany na maksa i tak wygląda od spodu. Ciasto jest elastyczne. Super.